Witajcie moi drodzy widzowie, recenzja Sengoku Dynasty i Medieval Dynasty oraz takie w sumie większe porównanie jednej i drugiej gry, w sumie tego samego producenta, ale pod studia robiły to oczywiście inne. Jest tutaj dużo rzeczy, które są ze sobą wspólne, ale są rzeczy, które całkowicie wyróżniają tę grę jedną od drugiej, więc ta recenzja będzie taka podzielona, że najpierw Sengoku Dynasty, potem Medieval Dynasty, a na sam koniec takie większe porównanie. Będziemy tutaj porównywać fabułę, klimat, muzykę, oprawę graficzną, no czas gry, ile mniej więcej gry trzeba, żeby powiedzmy taki mid-game, end-game osiągnąć, unikalne jakieś tam mechaniki, bo takie też się tutaj znajdują, no i fabułę, jeśli chodzi o fabułę, czy to Medieval Dynasty, czy Sengoku, no tutaj trochę słabo wygląda. Ale przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o Sengoku Dynasty, jest to gra oczywiście osadzona w takiej Japonii. Mamy do wyzwolenia jakieś regiony, czego na przykład w drugiej grze oczywiście nie ma. Na pewno wyzwalanie regionów to jest duża zaleta. Ona też tutaj nawiązuje do walki. Walka, jeśli chodzi tutaj z bandytami, jest może nie najwyższych lotów. Chodzi jak na tego powiedzmy producenta gry, na te studia, to sądzę, że i tak sobie w Sengoku Dynasty dosyć dobrze poradzili. Broni jest troszkę do wyboru, jakby nie patrzeć, bo mamy katanę, mamy jakąś tam włócznię, no oczywiście łuk standardowo, więc jak sobie zobaczymy u Kowala, no jest tego dosyć sporo. Mamy też właśnie tanto, czyli takie powiedzmy bardziej dłuższe noże. Więc no tych broni powiedzmy troszkę jest. Są również jakieś tam pałki, można bić wiosłami, więc powiedzmy, że tych broni jest dosyć sporo. A więc jeśli chodzi o walkę, no oceniłbym to takie powiedzmy 7 może na 10, bo wiem gdzieś odnośnie możliwości tego studia i sądzę, że i tak to wyszło dosyć dobrze mimo wszystko. Jeśli chodzi o fabułę, bo fabuła jest tutaj powiedzmy, no można powiedzieć wkrótce, że tej fabuły za specjalnie tutaj nie ma. Mamy tam parę zadań, które musimy zrobić, musimy gdzieś tam się osiedlać, wbijać poziom dynastii, żeby oczywiście otrzymać kolejne dzwony, które są potrzebne oczywiście do czego? No są oczywiście potrzebne do założenia osady w konkretnych regionach, żeby mieć korzyści z wyzwolenia i osiedlenia się na konkretnych regionach. Ta mechanika jest dla mnie zrozumiała, bardzo fajna i szczerze powiedziawszy delikatnie nawet taka unikatowa, bo nie zdarzyło mi się w grze znaleźć czegoś takiego, że konkretne regiony tak dużo jakby są zależne w przyszłości gry. Więc jak dla mnie wyzwolenie, dzwony to są naprawdę bardzo dobre rzeczy. No fabuła po prostu za specjalnie nie istnieje w tej grze. Są gry, które powiedzmy nie potrzebują za specjalnie fabuły. Ja osobiście sądzę, że ta gra no nie jest, na pewno nie skupiali się twórcy na tym, żeby ta fabuła tutaj była jakaś widoczna, jakaś taka najważniejsza w tej grze. Raczej tutaj było nastawienie na budowlę, rozwój miasta, osadników i po prostu zabawę w takim klimacie, jakim oczywiście tutaj to otrzymaliśmy. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, no graficznie gra wychodzi moim zdaniem dosyć dobrze. Na najwyższych detalach nie wygląda źle. Może są jakieś tam drobne błędy, niedopracowane niektóre gdzieś tam budynki, czy tam jakieś tam krzaczki, pierdółki takie, ale to nie jest aż tak bardzo odczuwalne jak dla mnie. Więc jeśli chodzi tutaj o właśnie oprawę graficzną, jest ona naprawdę ok. Muzyka, no muzyki akurat nie mamy jakiegoś tam dużego do wyboru, ale jak jest na przykład przykładowo efekty, czyli na przykład jest jakaś burza, tutaj nam pisze wtedy burza z piorunami, te efekty są takie dosyć realistyczne, więc bardzo fajnie jest to zrobione. No, muzyka po jakimś czasie, no w takich typach gry, gdzie gramy naprawdę dosyć sporo godzin, może gdzieś tam delikatnie irytować, ale tu jest dosyć to powiedzmy zbalansowane, więc za to powiedzmy takie pół na pół. Nie ma na pewno irytującej muzyki, więc jest na pewno ok. Jeśli chodzi o mechaniki budowania, bo to jest takie jedno z najważniejszych rzeczy w tej oczywiście grze,
No, budynków mamy do wyboru sporo. One są oczywiście podzielone gdzieś po tych kategoriach. Ma to wtedy większy sens, bo łatwiej nam jest zarządzać tym wszystkim. Fajna opcja mebli, czyli dostawiania konkretnych rzeczy w konkretnych budynkach, więc to jest fajne, że jeśli mamy jakąś szwalnię, dołożymy sobie stół na przykład krawiecki, a nie musimy spamować tych budynków po prostu jeden za drugim, więc to jest na przykład bardzo duży plus na pewno tej gry, bo można się naprawdę gdzieś fajnie pobawić. Osoby, które lubią gdzieś się bawić umeblowaniem, umieszczaniem budynków, budowaniem dróg, no jest tego wszystkiego dosyć sporo. Jedynie co, jeśli chodzi o rolnictwo, może to rolnictwo nie jest wybitnie wydajne, ani może nie robi jakiegoś tam większego wrażenia, jeśli chodzi o wygląd, no bo te sadzawki, no nie oszukujmy się, wyglądają tak sobie. Mogło oczywiście być gorzej, ale szału większego tutaj nie ma, więc jeśli chodzi o konkretnie rolnictwo, no rolnictwo mogłoby być troszkę ładniejsze, lepsze do zarządzania, ale do zarządzania za chwilę przejdziemy. Jeśli chodzi jeszcze o budynki, no tych budynków takich produkcyjnych jest dosyć sporo, więc jest w czym wybierać, jest w czym kombinować. Tak samo jeśli chodzi o budynki, no potrzeby wieśniaków też jest ich sporo, bo w większości mamy gdzieś tam w grach, nie wiem, żywność, nie wiem, jakieś tam napoje, wodę, tak samo jakieś ogrzewanie i inne takie. Zależy to też od typu gry, bo jeśli mówimy o jakimś Anno, no to wiadomo, jest tego wszystkiego gdzieś tam więcej, ale tego typu gry mają przeważnie gdzieś tam parę raczej wyznaczników, max 4. No tutaj tego jest dosyć sporo, bo jest zdrowie, bezpieczeństwo, duchowość, dobra luksusowe, no jest tego naprawdę dużo i te potrzeby trzeba tak naprawdę zaspokoić od mieszkańców, więc sama mechanika gry względem budynków, osadników jest naprawdę ciekawa i dużo bardziej mi się podoba osobiście niż w Medieval Dynasty. Jedynym minusem jest jedynie to, że jeśli chodzi o wytwarzanie takich, nie wiem, dobra, luksusowe, duchowość, czy tam niektórych po prostu tych aspektów, jest to bardzo proste i nie jest to w ogóle zbalansowane, więc jest na przykład w kuźni możliwość zdobycia dzwonu do duchowości i daje on zdecydowanie za dużo. Tak samo jest w przypadku dobra luksusowych, ewentualnie innych rzeczy, że jest tego niestety dosyć sporo. Jeśli chodzi o samych mieszkańców, zarządzanie nimi jest słabe, tragiczne. Pod tym kątem, że jeśli chodzi o zarządzanie miejscem pracy, nie mamy możliwości żadnych sortowań ani względem miejsca pracy, ani względem budynków. I szczerze powiedziawszy, jest taki jeden większy tutaj harmider. Jeśli chodzi o zarządzanie gdzieś tam pracą, tutaj można powiedzieć z jednej strony, że jest ok, ale jest jeden ogromny błąd. Błąd jest taki, że nie możemy zarządzać danymi miejscami pracy w daną porę roku. No to jest bardzo duży błąd, bo przykładowo takie pola, które mają jakby największy na to wpływ, no wyglądają tragicznie. Możemy tylko przypisać jedną rzecz i przykładowo jak mamy zimę, no to teraz uprawa ryżu nie działa. No to jest bardzo duży błąd z strony twórców i to powinno być zdecydowanie zmienione z tego względu, że też taka chatka zielarska, która zbiera na przykład grzyby, kwiaty, inne jakieś tam zioła i tego typu rzeczy, no również jest w tragicznym stanie, że musimy tam bardzo dużo kombinować. Tak samo jeśli chodzi o specjalne budynki, które umożliwiają nam odblokowanie konkretnych też regionów, no to wygląda tragicznie, bo musimy przypisywać swoich mieszkańców do konkretnych budowli, w których no, potrzebujemy tych mieszkańców dosyć sporo, a w wyniku tego oni potem muszą być przypisani konkretnie z powrotem do danych prac, do których chcemy. Ale problem polega niestety jeszcze na tym, że jeśli przypisujemy z powrotem go na przykład do takiego warsztatu, musimy znowu maksować dzienną produkcję, ustawiać tak naprawdę do fulla, albo podzielać znowu sobie niektóre rzeczy, które wykonują. Jest to trochę słabe z tego względu, że teoretycznie oni tylko poszli zrobić specjalny projekt i powinni wrócić albo na te same miejsca, w których pracowali z automatu, albo po prostu nie powinniśmy się bawić, że potem musimy maksować tutaj, zwiększać, zmniejszać, bo jest to po prostu bez sensu całkowicie. Więc mam nadzieję, że to w jakiejś aktualizacji najbliższej na pewno będzie działać. Problemem jeszcze jest na pewno to, że mamy problem z
czymś takim jak wytwarzanie papieru. Albo jest to zbugowane, albo mam po prostu dziwnego save'a. No po prostu budynek papieru nie działa, no po prostu budynek papiernia nie działa. Zabierają surowce, ale niestety nic nie otrzymujemy, więc to jest bardzo duży błąd twórców. Nie wiem, czy to jakaś aktualizacja spowodowała, ciężko mi to stwierdzić. Jeśli chodzi o czas rozgrywki, no tutaj jeśli chodzi o podbijanie regionów, zależy też, czy ktoś raszuje, czy ktoś nie raszuje. Ja osobiście w 30 gdzieś godzin ogarnąłem w sumie całkowity rozwój swojej wioski, najwyższy poziom dynastii. No i szczerze powiedziawszy, wioska jest całkowicie samowystarczalna. Dla osób, które gdzieś tam mniej planują, bardziej idą takie na żywioł, no to może być powiedzmy te 10-20 godzin ma gdzieś tam maksymalnie więcej, więc takie do 30-50 godzin mamy spokojnie rozgrywki. Jak za te pieniądze i za to, co gra oferuje, moim zdaniem jest to naprawdę uczciwe pieniądze za grę. I gra dostarcza wiele ciekawych gdzieś tam rzeczy, tym bardziej dla osób, które lubią gdzieś tam kombinować, zarządzać tymi ludźmi, jest to naprawdę spoko, ale dla osób, które lubią zarządzać ludźmi, może być problem jedynie tego typu, że no nie oszukujmy się, ale zarządzanie ludźmi jest trochę toporne. Na początku może sprawić przyjemność, ale jeśli będzie trzeba zarządzać ludźmi względem stawiania ich do specjalnych budynków, no to potem jest duży problem. Jeśli chodzi też o samych osadników, no wyglądają troszkę sztucznie, jak się gdzieś tam poruszają, czasem się teleportują. No są to takie powiedzmy niedopracowania ze strony twórców, ale finalnie nie jest to po prostu tragiczne. Na pewno podoba mi się kwestia tego, że tak jakby w skrócie już możemy podsumować, że na przykład tych wymogów jest dosyć sporo. To, że musimy poszukiwać też tych ludzi po całej mapie, żeby ich zrekrutować, też jest bardzo fajna opcja. Możemy też napotkać jakieś obozy bandytów na mapie, więc to też ma moim zdaniem bardzo fajne znaczenie. Regiony też są na pewno gdzieś tam na plus. Czas rozgrywki sądzę, że też można by uznać spokojnie na plus. Jeśli chodzi o klimat i oprawę graficzną, klimat trochę wyczuwalny, mógłby być trochę bardziej wyczuwalny, ale mimo wszystko jest naprawdę dobrze. No, fabuła oczywiście nie istnieje, więc tutaj zdecydowanie minus. Tym bardziej, że dla niektórych fabuła zawsze ma znaczenie, choć w tego typu grach no można by po prostu przymknąć na to oko. Ja się akurat w tej grze nie nastawiałem na fabułę, tylko bardziej na rozwój osady, więc jeśli na to się bardziej nastawiacie, no to dla was będzie powiedzmy to plus. Jeśli chodzi o walkę, może trochę drętwa, ale tych broni, możliwości troszkę jednak jest i jedynie co trzeba, by dopracować bardziej tych bandytów, wojowników, żeby byli trochę bardziej inteligentni, no bo z tym trochę wychodzi cienko. Więc podsumowując, jeśli chodzi o całkowicie tutaj grę Sengoku Dynasty, sądzę, że można będzie dać takie 7 na 10 spokojnie. No niestety takie dwa duże jakby odjęte punkty, no to jest po prostu kwestia fabuły. Na pewno to niedopatrzenie z zarządzaniem ludźmi odnośnie budynków, bo jest po prostu straszny syf w tym i jest to dla mnie osobiście, dla osoby, która nastawia się na zarządzanie ludźmi, po prostu jest to dla mnie tragiczne. Jeśli chodzi o na przykład taki jeszcze gdzieś tam minus, no to są w większości właśnie bugi spowodowane gdzieś tam wieszającymi się bandytami, strzelaniem w powietrze, że strzała wisi w powietrzu, to też jest gdzieś tam troszkę uciążliwe. Budynki specjalne i właśnie zarządzanie potem tymi ludźmi z powrotem, no jest to dla mnie też słabe. Choć na przykład tak, że oni wytwarzają jakieś dane surowce dzięki kończącej się gdzieś tam dniu, na przykład wieczorem, no to jest fajna opcja, bo można gdzieś tam bardziej tym wszystkim zarządzać, więc to na pewno duży plus. No duży też minus właśnie niestety był za te pola, że nie możemy ustawić w konkretnych pracach na konkretne pory roku, gdzie gra jest bardzo nastawiona na pory roku, bo wytwarzanie konkretnych surowców, jak jakieś tam sake, czy tam jakieś balsamy, zdobywanie ryżu, jakichś warzyw, no jest to bardzo nastawione na pory roku, a niestety tutaj nie mamy za specjalnie możliwości i jest dużo kombinowania, a przez to, że zarządzanie jest w tragicznym stanie i te mechaniki nie są moim zdaniem dobrze przemyślane i dobrze w ogóle zrobione, bo nie ma żadnych sortowań,
to stwarza o wiele większy problem. Tak samo, że budynki nie możemy sobie jakoś nazwać, jeśli chodzi o te produkcyjne, bo wtedy byśmy mogli sobie przypisać, tutaj produkujemy to, tu tamto i jest to jakiś, powiedzmy, porządek. No a tutaj niestety żadnych możliwości, więc szukanie potem albo gościa po nazwie, którego chcemy gdzieś przypisać do innego miejsca pracy, no wygląda to dla mnie strasznie. Na pewno, tak jak mówię, duży plus za regiony i za to, że w konkretnych regionach zdobywamy też konkretne surowce. Więc takie 7 na 10 spokojnie mogę dać grze, porównując gdzieś tam cenę tego, co gdzieś tam gra oferuje, czas, który też oczywiście oferuje. To jest moim zdaniem taka dosyć szczera i uczciwa tutaj opinia. Gdyby poprawili te najbardziej rażące rzeczy, no można by spokojnie dać z 8,5 nawet do 9, więc jak dla mnie naprawdę duży plus. Przejdźmy w takim razie powoli do Medieval Dynasty. Przejdźmy w takim razie teraz do omówienia Medieval Dynasty. Zaczniemy tutaj od fabuły. Jeśli chodzi o fabułę, mamy tutaj dwie mapy, na których możemy sobie oczywiście zagrać. Jest to Dolina, czyli bardzo stara mapa od samego początku już Early Accessu. Jeśli chodzi o Dolinę, no tam nas gra ciągnie tak za paluszek, pokazuje krok po kroku, co powinniśmy wybudować, co robić i jest to, powiedzmy, dosyć proste. Są tam oczywiście wtedy ograniczenia względem na przykład reputacji, ilości pracowników, budynków. I powiedzmy, że jakiś tam sens to w miarę nawet oczywiście ma. Z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi jeszcze o fabułę, no fabuła nie jest jakaś wrywająca w fotel, czy to w Dolinie, czy w Starorzeczu, którą tutaj właśnie widzicie tą mapę, więc tu nie nastawiajcie się, szczerze powiedziawszy, na fabułę. No jest po prostu jakaś tam fabuła, ale no bardziej to wygląda na tej zasadzie, że musimy biegać od jednego końca mapy do drugiego, zbierając milion surowców i szczerze powiedziawszy, prowadząc bardzo długie dialogi, które za specjalnie nie mają zbyt wiele sensu, więc to niestety, jeśli chodzi o fabułę, to jak dla mnie zdecydowanie na minus. Takie przeciąganie niektórych rzeczy w może nawet bym powiedział taki niezbyt dobry sposób, więc fabuła zdecydowanie jest tutaj na minus. Jeśli chodzi o walkę, która była robiona przez bardzo długi podobno czas przez studio, no walka jest w tragicznym stanie, mamy tam parę broni, które mają prawie identyczne statystyki, animacje są bardzo do siebie zbliżone, prawie wręcz identyczne. Nieważne, czy bijecie buławą czy mieczem, no wygląda to dosyć komicznie i szczerze powiedziawszy za to jest zdecydowanie duży minus. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy jak klimat i oprawa graficzna, no tutaj muszę przyznać zdecydowanie ogromny plus. Dlaczego? No budynki wyglądają naprawdę zacnie. Jeśli gdzieś tam się przemieszczamy po naszej wiosce czy tam po terenach, no wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Więc jeśli chodzi o poprawę graficzną, bardzo dużo osób się zachwycało tym. No i szczerze powiedziawszy, jest czym się zachwycać, bo te detale wyglądają naprawdę bardzo dobrze i tutaj nie ma tak naprawdę wątpliwości, że oprawa graficzna i klimat po prostu jest. Więc to naprawdę jest duży plus. Wygląda nasz oczywiście powiedzmy człowiek jak taki typowy średniowieczny człowiek w ciuszkach, więc wygląda to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o muzykę, no muzyki tutaj też dużego wyboru nie mamy, ale mimo wszystko jest ona na dobrym poziomie. Może po jakimś czasie oczywiście znudzić, tym bardziej, że Medieval Dynasty jest grą, gdzie gramy, no nie oszukujmy się, bardzo dużo. Żeby tą całą osadę gdzieś tam rozwijać, tych możliwości jest naprawdę sporo. Sama też gra, tak powiedzmy, ma delikatnie spowolniony progres gry i żeby też wszystko odblokować, wszystko osiągnąć, no musimy bardzo długo grać, zdecydowanie dłużej niż w Sengoku Dynasty. Jeśli chodzi o mechaniki budowania i zarządzania, czyli ogólnie takie najważniejsze aspekty tej gry, no na pewno plusem, jeśli chodzi o budowanie, no jest takie, powiedzmy, dosyć proste, z tego względu, że mamy wszystko ładnie podzielone, jak jakieś shopy rolnicze. Teraz jest też oczywiście zmienione, dodane, że macie pokazane, jakie surowce posiadacie w bagu, jakie posiadacie w magazynie. Magazyny mają większy zasięg, bo wcześniej musieliśmy oczywiście biegać z każdym surowcem na drugi koniec wioski, żeby coś wybudować. Więc to zdecydowanie jest bardzo dobrze poprawione, więc tutaj jest zdecydowanie duży plus dla twórców, że no, wzięli, powiedzmy delikatnie, od Sengoku Dynasty dobre rzeczy do siebie i to ma moim zdaniem bardzo dobry
efekt. Jeśli chodzi o takie zarządzanie na przykład polem, no pola wyglądają tutaj zjawiskowo, gdy jest pora na przykład zbierania plonów, więc pola są naprawdę na bardzo ładnym poziomie. Jeśli chodzi o zarządzanie tymi polami, nie jest to aż tak tragiczne. Mamy naprawdę sporo gdzieś tam możliwości sobie gdzieś tam porozdzielać to wszystko. Może też brakuje możliwości ustawienia, jak dobrze pamiętam, na konkretne rzeczy, czyli względem na przykład danej pory roku, ale szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o taki Medieval Dynasty względem Sengoku Dynasty, tutaj tych pól możecie zrobić dosyć sporo, dosyć łatwo jest nad tym zapanować, więc szczerze powiedziawszy te pory roku są gdzieś tam do przeżycia. I nasi rolnicy sobie zawsze gdzieś tam z tym poradzą. Jedynie co można by bardziej zrobić, możliwość ustawienia jakichś priorytetowych pól, co przydałoby się przy już takim efekcie końcowym, bo tych materiałów, tego wszystkiego już jest potem od groma. No i wtedy taki priorytet miałby po prostu większy sens, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi na polach, bo nie możemy przypisać, że do konkretnego pola jest konkretny człowiek, tak jak mamy to zrobione w Sengoku Dynasty, jest to po prostu gdzieś całkowicie inna mechanika. No i też gdzieś tam wyrabianie jest trochę inne, no i też te wszystkie kalkulacje odnośnie balansu. Jeśli chodzi jeszcze o budowanie, no musimy wzmacniać nasze budynki, żeby nasi wieśniacy byli bardziej zadowoleni, bo jeśli chodzi o zarządzanie, mamy coś takiego jak poziom naszej postaci, mamy oczywiście nastrój, wiek, no i profesję i tu możemy chociażby o tyle dużo mieć lepiej, że możemy sobie sortować tych swoich ludzi odnośnie profesji, odnośnie nastroju, odnośnie nawet czy będzie to na przykład górnik, czy będzie to łowca, bo w Sengoku Dynasty powiedzmy osadnik jest na tej zasadzie, że po prostu on jest. On nie ma konkretnych poziomów do konkretnych rzeczy, tylko po prostu ma nastrój, więc możecie ich przypisywać jak tam chcecie. No tutaj konkretnie najlepiej, żeby to było wydajnie, no jeśli jest gościu, który jest dobry w górnictwie, czy tam we łowiectwie, no to konkretnie przypisujemy do tych budynków. Jeśli chodzi tutaj o zarządzanie, no jest o tyle wygodniej, że te budynki są tutaj podzielone na konkretne kategorie. Możemy sobie w tych chatkach przypisywać na konkretne pory roku, co w tej grze, szczerze powiedziawszy, aż takiego dużego moim zdaniem znaczenia nie robi, jeśli chodzi o zarządzanie właśnie takimi produkcjami. Z tego względu, że tutaj pory roku aż tak drastycznie nie działają na grę jak w Sengoku Dynasty. Tutaj, szczerze powiedziawszy, jedyną gdzieś tam rzeczą mogą być co najwyżej grzyby zbierane w chatce zielarskiej i ewentualnie pola. Ale pola, tak jak mówię, nie są aż takie ważne względem pory roku, bo wystarczy, że sobie zrobicie mniejsze pola i po prostu ich więcej z różnymi gdzieś tam surowcami, więc tam moim zdaniem nie ma żadnego problemu. Bo tutaj rolnicy, tak jak mówiłem, są samoczynni, więc oni pracują na wszystkich polach, gdzie mają dookoła, więc tam nie ma naprawdę z tym problemu, że na przykład wasi rolnicy w konkretną porę roku nic nie robią, więc tutaj akurat pola są dosyć dobrze przemyślane, może stawianie tych pól jeszcze nie jest aż tak idealne, jakby mogło być, ale jest mimo wszystko na dobrej drodze i dobrze to po prostu wygląda, dobrze to działa. Jest to po prostu przemyślane i dopracowane. Jeśli chodzi o mechanikę budowania jeszcze w skrócie, no można powiedzieć, że tutaj nie ma żadnego problemu. Ulepszamy sobie gdzieś te chaty, możemy budować w sumie prawie wszędzie, nie mamy ogranicznika terenu, jeśli chodzi o budowanie. Więc z tym nie ma żadnego problemu. Te lokalizacje, które też gdzieś się znajdują na konkretne założenie miast, też są ok, więc tutaj naprawdę jeśli chodzi o kwestię budowania, zarządzania, jest moim zdaniem wszystko przemyślane i za to jest ogromny wręcz plus. Jeśli chodzi o czas gry, no tutaj czas gry się trochę waha, bo jeśli chcemy stworzyć bardzo dużą osadę, no to możemy spokojnie nawet poświęcić 80 do 100 godzin gry. Tym bardziej, jeśli lubicie sobie gdzieś tam dekorować, stawiać jakieś latarnie, robić ścieżki, nie ścieżki, no to jest tego naprawdę dosyć sporo. Tak samo jeśli chcielibyście zautomatyzować ogromną wioskę, no to tych przeliczników, tych budowania budowli jest tego dosyć sporo. Tym bardziej, że budowanie tutaj przebiega troszkę wolno, bo musimy tych surowców mieć sporo. Teraz na pewno się to zmieni ze względu tego,
że jednak jakby nie patrzeć, mamy dostęp z magazynu do surowców, więc będzie na pewno zdecydowanie łatwiej, nie będziemy musieli biegać z jakimiś obciążeniami. Trochę mikstury teraz dźwigania stracą na wartości i sensie. No jedynie co, jeśli byśmy mieli faktycznie gdzieś iść zbierać jakichś bandytów, rzeczy, no to wtedy ma to jeszcze jakiś większy sens, ale reszta teraz troszkę straciła sens. Więc tutaj czas gry jest dosyć dłuższy niż w Sengoku Dynasty, gdyż no jakby nie patrzeć, jest tu po prostu trochę wolniej. Tak samo jeśli chodzi o ilość zadań, jest tych zadań zdecydowanie więcej. Nie są one, tak jak mówiłem, wysokich lotów, nie są jakieś mega interesujące, tylko są po prostu czasochłonne, bo musimy też czekać potem na kolejną porę roku, żeby gdzieś tam kontynuować różne rozmowy i tak dalej, więc no tak to po prostu wygląda. Jeśli chodzi o jakąś unikalność, no jest to taka gra na rynku, która no ma powiedzmy ten unikalny jednak klimat, czuć jakby to zarządzanie wioską bardziej niż w niektórych grach. Bo tutaj każda decyzja ma duże znaczenie, trzeba dużo się napocić na samym początku, żeby ta osada szybko się rozwijała, bo tych zadań jest, tego wszystkiego do zrobienia jest dosyć sporo, bo tutaj musimy biegać, rekrutować, tu musimy zbudować jakąś chatę, tu tego zawsze brakuje, tu musimy dużo na początku polem się zajmować, bo naszych rolników nie opłaca się na początek tak wrzucać. No i tego wszystkiego jest sporo, tak samo technologii, żeby odblokować konkretne budynki i tego wszystkiego jest naprawdę od groma. Tak samo jeśli chodzi o umiejętności, może te drzewko umiejętności nie jest jakieś wybitnie duże, ale też można sobie to trochę pokombinować, żeby wejść jakby najbardziej efektywnie względem górnictwa, czy tam innych zbieranin, czy tam z dodatkowych plonów z pola, więc te umiejętności też mają większy sens. No, jeśli tak podsumowując, zarządzanie osadą, a ogólnie klimat, oprawa graficzna, czas gry to jest bardzo duża zaleta tej gry, na pewno. Tak samo ta unikalność niektórych mechanik przy rolnictwie, przy takich rzeczach, to jest też bardzo duży plus i przyjemnie się jakby na tym zarządza i tak samo się na to patrzy. Na pewno dużym minusem jest walka, fabuła. No tutaj jest po prostu dramat. Ale tak jak mówię, reszta tych rzeczy naprawdę wychodzi na bardzo dobrym poziomie i ja osobiście oceniłbym Medieval Dynasty na takie 8,5 na 10, bo niestety jeśli chodzi o fabułę i walkę, na walce, na której tak bardzo zachwalali, że cuda na kiju będą, to niestety okazało się, że wygląda to tragicznie i jest to po prostu tragiczne, więc w skrócie mówiąc, walka po prostu dla mnie nie istnieje w tej grze, jedynie możemy co najwyżej popolować na zwierzęta. Są też oczywiście budynki, które są niezbalansowane, jak chatka myśliwego, czy na przykład trochę ciężko jest czasem zarządzać większymi polami, i balans, jeśli chodzi o kasę, jest po prostu tragiczny tutaj, ale z tym można gdzieś tam sobie powiedzmy poradzić i jakoś to po prostu przeżyć. No i fabuła no, jest bardzo męcząca w wielu przypadkach. Wiadomo, że my się i tak bardziej skupiamy na osadzie, więc ta fabuła po prostu sobie tam bokiem swoim torem leci i nie ma z tym żadnego problemu. Zdecydowanie takie 8,5 na 10 można dać. No ja tutaj mam 300 godzin w tej grze, więc jest dosyć sporo. Tym bardziej, że zaczynałem na każdej mapie po 2 razy co najmniej i tam już te wioski były rozbudowane, więc gra mimo wszystko jest mega przyciągająca, bardzo czasochłonna, bo jednak jeden dzień tutaj trwa około 30-40 minut, więc jak gramy na 3-4 dni na porę roku, no to te godziny po prostu bardzo szybko nam umykają. Ale mimo wszystko jest bardzo przyjemnie. Teraz przejdziemy może do takiego całkowitego podsumowania, jeśli chodzi o Sengoku Dynasty i Medieval Dynasty, bo możemy sobie zrobić takie porównanie. Jeśli chodzi o finalną ocenę, to Sengoku 7 na 10. Jeśli chodzi o Medieval Dynasty, to jest 8,5 na 10. Z tego względu, że teraz tak, jeśli chodzi o fabułę, obydwie gry zdecydowanie fabułę mają tragiczną, albo po prostu można w skrócie powiedzieć, że jej po prostu nie ma. Jeśli chodzi o muzykę, mamy tu troszkę tych utworów, nie jest to duża ilość, ale mimo wszystko czegoś da się tam posłuchać przy dłuższych już o wielu godzinach, no może to dla większości być trochę ciężkie. Jeśli chodzi o czas gry, no tutaj Sengoku Dynasty 30 do 50 godzin, Medieval Dynasty spokojnie 80-100 godzin można ciachać, a może i nawet o wiele więcej.
Więc Medieval Dynasty pod tym kątem zdecydowanie wygrywa. Jeśli chodzi o klimat i oprawę graficzną, oprawa graficzna powiedzmy jest bardzo podobna do siebie, tylko są to troszkę inne czasy, więc wygląda to troszkę inaczej, ale ogólnie oprawa graficzna jest w obydwu grach na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o klimat, ja osobiście czułem klimat i w Medieval Dynasty, i w Sengoku Dynasty. W Sengoku może za szybko się wszystko działo i ten klimat mógł trochę uciec, bo w Medieval Dynasty jednak jest taka, wiecie, bardziej średniowieczny klimat, wszystko jest jednak wolniej i można to bardziej gdzieś tam odczuć na większy plus w Medieval Dynasty niż w Sengoku Dynasty. Jeśli chodzi o walkę, no Medieval Dynasty zdecydowanie tutaj leży i kwiczy. Sengoku Dynasty jest nawet ok i trochę tam powiedzmy poprawek i mogłoby być naprawdę mega dobry system walki. Jeśli chodzi o na przykład unikalne mechaniki, na pewno mi się podobało to, że przykładowo zobaczcie sobie, no tutaj mamy żywność, woda, opał. 3 tylko bardzo proste potrzeby, gdzie możemy tutaj wytwarzać bardzo dużo jakichś tam ubrań i tego wszystkiego. To szczerze powiedziawszy byłoby dobrą opcją. Jeśli chodzi nawet o zarządzanie przykładowo naszymi gdzieś tam pracownikami, tam możemy przypisywać do każdego pracownika w Sengoku Dynasty konkretny typ. Czyli na przykład, nie wiem, mistrzowski kilof, stalowy kilof i wtedy ta wydajność pracownika się zwiększa. Tutaj jeśli chodzi o pracę w takiej kopalni, jedynie co nam się gdzieś tam zwiększa z ilością wydobywania, to dzięki poziomu otrzymanego gdzieś tam przez osadnika na wyższy poziom, na przykład wydobycia, górnictwa i tego wszystkiego. No tam narzędzie miało duże znaczenie na samą wytrzymałość i na ilość zdobywania. No tutaj narzędzia mają tylko sens względem wytrzymałości. Mogliby moim zdaniem wprowadzić, że lepsze narzędzia tutaj mają więcej do wydobywania, choć znowu porównajmy sobie coś tego typu, że tam zdobywanych rodzajów powiedzmy tego metalu, wytwarzania tego wszystkiego było to bardziej skomplikowane w Sengoku Dynasty, ale z drugiej strony dawało taką frajdę pod kątem kombinowania, żeby jak tutaj zdobyć te surowce, żeby zdobyć tamte też surowce i ten rozwój jakby bardzo rozwijać. No tutaj, szczerze powiedziawszy, tych surowców nie ma tak dużo, bo mamy tam miedziane, z jakiejś tam brązu, z żelaza i tych powiedzmy surowców nie ma jakoś ogromnie dużo. Jest to wtedy bardzo proste gdzieś tam do zdobycia i zautomatyzowania. W Sengoku Dynasty automatyzacja jest o wiele trudniejsza. Tych budynków, materiałów też jest o wiele więcej do wytwarzania, żeby ci osadnicy byli bardziej zadowoleni. Więc Sengoku na przykład pod tym kątem, jeśli chodzi o potrzeby naszych wieśniaków i ilość budowanych budynków, żeby pokombinować, no na pewno jest gdzieś tam na większy plus. Jeśli chodzi o takie słabe strony jednej i drugiej gry, no to na pewno to jest ogólnie podsumowując walka pod takim kątem, ale w Sengoku to już dużo mniej. Fabuła. No i sądzę, że można by tutaj pomyśleć bardzo dużo nad balansem, bo i w jednej grze, i w drugiej grze jest bardzo dużo rzeczy, nawet budynków, które mają mały sens, są bardzo niezbalansowane i zarządzanie tymi niektórymi budynkami po prostu nie ma żadnego sensu. Jak na przykład w Medieval Dynasty chatka myśliwego nie ma w ogóle sensu, tak w takiej Sengoku Dynasty bez chatki myśliwego jesteśmy lekko mówiąc w dupie, więc no to jest bardzo duża różnica. Więc finalnie osobiście polecam i jedną i drugą oczywiście grę z tego względu, że uwielbiam takie klimaty zarządzania, budowania wioski. No zdobywanie terenów w Sengoku Dynasty mi się podobało, no tutaj zdobywania terenów w sumie nie mamy, ale znowu tutaj bieganie po tych lasach, które wyglądają zjawiskowo, polowanie na te niektóre zwierzęta, no bardzo przyjemna na pewno opcja biegania też po kopalni, gdzie w Sengoku Dynasty w sumie bieganie po kopalni nie miało większego sensu, bo rudy żelaza, miedzi, wszystkiego leżało tam w sumie na ziemi, tylko w konkretnych regionach. Więc finalnie zachęcam do w sumie przetestowania jednej, drugiej gry. Jeśli będziecie potrzebowali jakichś poradników, jakiś sobie poglądać gameplay, no to oczywiście i z jednej, i z drugiej gry jest tego dosyć sporo na moim kanale, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do kolejnych materiałów zapraszam. Cześć, cześć, cześć!